Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Dzisiaj chciałbym zaprezentować Państwu ćwiczenie 307 w takim numerze wyznaczeń skuteczności świetlnej wybranych źródeł światła. Proszę Państwa, mamy tu do dyspozycji 4 takie komercyjne źródła światła. Może popatrzmy tutaj do środka. Mamy tam lampę LED, mamy lampę halogenową i klasyczną żarówkę. Proszę Państwa, te dwie, lampa halogenowa, żarówka halogenowa i żarówka klasyczna, to są tak zwane żarówki, natomiast LED, ta lampa LED powszechnie nazywana jest żarówką LEDową czy LEDówką. Nie jest to do końca poprawne określenie, bo ona się tak naprawdę nie żarzy. Ale w to już nie będę wnikał, proszę Państwa, czyli mamy 3 źródła. Klasyczną żarówkę, żarówkę halogenową i lampę LED. Chcemy sprawdzić sprawność świetlną tych 3 źródeł. Z jakiego wzoru skorzystamy, żeby wyznaczyć sprawność świetlną? Proszę Państwa, sprawność świetlną możemy obliczyć, dzieląc całkowity strumień świetlny podzielony przez moc, którą pobiera żarówkę. Czyli krótko mówiąc, jakbyśmy sobie chcieli odpowiedzieć, obliczyć stosunek ilości światła, jakie wysyła dane źródło do mocy, jaką pobiera. Jak wyznaczyć moc? No bo żeby wyznaczyć tę skuteczność, musimy wyznaczyć te 2 parametry. Moc możemy wyznaczyć dosyć prosto, wyznaczając, mnożąc napięcie, jakie mamy podane na źródle światła razy natężenie prądu i tutaj, proszę Państwa, to napięcie możemy zmieniać za pomocą autotransformatora. W tej chwili, jak widać, mamy podłączone napięcie równe około 230 V. Chwilowo teraz przez tą lampę LED płynie prąd o natężeniu 20 000 A. Czyli w ten sposób, mnożąc napięcie razy natężenie, możemy obliczyć moc pobieraną przez lampę LED. No i jeżeli teraz przełączę w tej chwili na źródłem jest żarówka halogenowa, to widać, że przy tym samym napięciu pobiera ona znacznie większy prąd. Mamy tutaj prawie 200 mA, czyli 195 000 A. Dla żarówki klasycznej, no to widać, że ten prąd jest troszeczkę mniejszy, natomiast prawdopodobnie światła daje ona troszeczkę mniej. Czyli moc już wiemy, jak wyznaczyć. Czyli do skuteczności świetlnej wiemy, jak wyznaczyć moc, natomiast musielibyśmy całkowity strumień świetlny wyznaczyć. Proszę Państwa, znajdziemy sobie tutaj zależność pomiędzy natężeniem oświetlenia a odwrotnością kwadratu odległości od naszego źródła. Dla punktowego izotropowego źródła światła taką zależność możemy sobie zapisać. W naszym wypadku jest to tak naprawdę dosyć spore przybliżenie, bo no, nie do końca to są takie idealnie izotropowe źródła światła. Ale zobaczcie Państwo, jeżeli sobie może troszeczkę inaczej rozpiszę to równanie, to jest ten nasz poszukiwany całkowity strumień cieplny podzielony przez 4pi, 1 przez r do kwadratu, to proszę zobaczyć, całkowity strumień świetlny emitowany przy danej mocy będzie wielkością stałą, no podobnie oczywiście jak 4pi, a więc mamy tu typową zależność liniową. To będzie nasz y, to będzie nasze a to będzie nasz po prostu x. Czyli to jest odpowiednik naszego x, to jest odpowiednik y, a to jest a. A więc musielibyśmy zbadać, jak zależy natężenie oświetlenia od odwrotności kwadratu odległości. Jeżeli wykreślilibyśmy taką funkcję 1 przez r kwadrat, no to spodziewam się, że powinienem uzyskać zależność liniową, czyli e w funkcji 1 przez r kwadrat, no z tego powinna wyjść zależność liniowa. Jeżeli za kolejne y podstawię sobie natężenie oświetlenia, za kolejne x 1 przez r kwadrat, mogę wyliczyć tutaj, proszę Państwa, współczynnik nachylenia prosty. Jaka będzie jednostka tego? Natężenie oświetlenia będziemy mierzyli w luksach. Odwrotność odległości do kwadratu będzie 1 przez m do kwadratu.
A więc z tego wynika, że jednostką naszego A, no to będziemy mieli tutaj lux podzielone przez 1 przez metr do kwadratu, a więc inaczej lux razy metr do kwadratu. Czyli taką jednostkę współczynnika nachylenia prostej powinniśmy uzyskać. Proszę Państwa, przejdźmy do naszego doświadczenia, jak tu technicznie to zrobić. Na początek włączę źródło pierwsze, czyli jest to lampa LED. Przesunąłem, zobaczcie Państwo, ten pojemnik mogę przesuwać sobie, zmieniać jego położenie. W tej chwili świeci lampa LED. Jeżeli do końca przesunąłem, to ta lampa LED jest dokładnie naprzeciwko otworu, który tutaj jest. Po tej stronie mamy ławę optyczną, na której znajduje się detektor światła podłączony do luksomierza. Detektor światła jego położenie mogę zmieniać. I tak na przykład mogę tutaj sobie, odczytując, tu przykładowo mam ustawiony detektor w odległości 30 cm od źródła światła, natomiast natężenie oświetlenia, to już za chwileczkę zobaczymy, natężenie oświetlenia, jakie wskazuje mi luksomierz, to jest 199 luksów. Im dalej będę odsuwał oczywiście detektor od źródła światła, tym natężenie oświetlenia będzie mniejsze. Spodziewamy się, że natężenie oświetlenia maleje z kwadratem odległości, w związku z czym nie zdziwi nas, jeżeli zwiększymy sobie napięcie, odległość tutaj z 30 do 60 cm, że natężenie oświetlenia zmalało czterokrotnie. Przypominam, wynosiło przy 30 cm około 200 luksów, teraz mamy dwukrotnie większą odległość, a więc natężenie oświetlenia zmalało mniej więcej czterokrotnie. I proszę Państwa, zadaniem Państwa byłoby ustawienie naszego źródła światła. Ustalamy sobie napięcie, natężenie, stąd będziemy znali moc. Przesuwamy sobie kolejno co kilka centymetrów, na początku nieco gęściej, a później nieco rzadziej nasz detektor i zapisujemy sobie wartości na luksomierzu. Mając, tak jak wspomniałem, tego typu zależność, natężenie oświetlenia, które tu odczytamy, w funkcji odwrotności, w funkcji kwadratu odległości, możemy wyznaczyć współczynnik A, a mając współczynnik A, jeżeli to się równa współczynnikowi A, wyznaczymy sobie całkowity strumień świetlny, to podstawimy do wzoru, dzielimy przez moc i wyznaczymy w ten sposób sprawność świetlną żarówki, czy skuteczność świetlną żarówki. Proszę Państwa, to powtarzamy później dla żarówki halogenowej i to samo robimy dla żarówki klasycznej, czyli niewypełnionej halogenkami. W ten sposób uzyskamy 3 skuteczności świetlne dla lampy LED, dla żarówki halogenowej i żarówki klasycznej. Porównamy, jakie są te w rzeczywistości skuteczności świetlne. To jest pierwsza część ćwiczenia. W drugiej części ćwiczenia będziemy sprawdzali, jak zmienia się skuteczność świetlna żarówek w funkcji pobieranej mocy. Proszę Państwa, przejdźmy teraz do drugiej części ćwiczenia, czyli wyznaczenia skuteczności świetlnej żarówek w funkcji pobieranej mocy. Czy będzie taka zależność? No oczywiście tak. Może być sytuacja taka, że przez na przykład włókna żarówki płynie prąd, ale temperatura żarnika jest tak mała, że nie wytwarza na falach elektromagnetycznych światła w zakresie widzialnym, a więc tylko grzeje, czyli pobiera prąd, mamy pewną moc tej żarówki, natomiast nie obserwujemy światła, bo temperatura żarnika jest zbyt mała. Tak naprawdę im wyższa będzie temperatura, tym zapewne skuteczność świetlna takiej żarówki będzie większa. Proszę Państwa, jak tego dokonamy? Na początek włączyłem żarówkę klasyczną, przesuwając pojemnik tak, żeby żarówka była dokładnie naprzeciwko naszego detektora.
Detektor zgodnie z opisem w instrukcji przesłanej Państwa ustawiłem w odległości 35 cm. I tak na dobrą sprawę, proszę Państwa, moim zadaniem będzie wyznaczenie zależności skuteczności świetlnej, którą mogę obliczyć sobie z tego wzoru, gdzie R to jest odległość pomiędzy detektorem a naszym źródłem. E jest to natężenie oświetlenia, które możemy odczytać tutaj na mierniku, na tym naszym luksomierzu. U razy I jest to moc, czyli napięcie i natężenie. U to będzie napięcie i to będzie natężenie. Moc oczywiście tutaj sobie obliczymy też z tej zależności. Proszę Państwa, spodziewam się, że wykonacie Państwo tego typu zależność w funkcji pobieranej mocy. No i spodziewam się, że zapewne gdzieś tam wykres mniej więcej liniowo powinien się tak prezentować dla żarówki klasycznej. Podobnie też będzie dla żarówki halogenowej. Niemniej jednak zobaczycie Państwo, że dla żarówki halogenowej wprawdzie powinna być to linia prosta, ale troszeczkę inaczej ta skuteczność będzie wyglądała. Spodziewam się, że dla żarówki halogenowej, ze względu na to, że ma większą temperaturę żarnika, że ta skuteczność świetlna pewnie będzie większa. No i teraz wykonajmy sobie przykładowe pomiary. Ustawię na początek 230 V, to jest nominalna wartość napięcia na takiej żarówce. No nie jest to może ideał, ale proszę Państwa, można by już zapisać sobie, czyli pierwszy pomiar 231,1 V, natomiast natężenie 177 tysięcznych V. Przy 35 cm mamy tutaj natężenie oświetlenia 151 luksów. Zmniejszam, czyli pozostaje w tym wypadku odległość będzie to R będzie stałe, zmniejszam napięcie o 10 V do 220 V. No i odczytuję wartość z luksomierza. Zapisuję sobie napięcie, natężenie, z tego będę wiedział, jaka jest moc. To też pomoże nam w wyznaczeniu skuteczności świetlnej. Ponownie o 10 V mniej zapisuję napięcie, natężenie. Jak widać, natężenie tutaj światła na luksomierzu nam maleje. Tak kolejna co 10 V. W którymś momencie, proszę Państwa, te pomiary nam się tutaj skończą, bo właściwie już żarówka dla pewnego napięcia już przestaje świecić. Zobaczcie Państwo, teraz mamy napięcie o 100 V mniejsze, 130 V, natężenie oświetlenia radykalnie spadło, czyli to nie jest tak, że zmniejszyliśmy sobie napięcie dwukrotnie, teraz właściwie by było dwukrotnie przy 115 V, zmniejszymy sobie do 115 V i zobaczcie Państwo, jak radykalnie spadło natężenie oświetlenia. Po prostu dużo z tej mocy żarówki przeznaczone jest na ciepło, natomiast na światło prawie nic. Proszę Państwa, czyli tak jak mówię, co 10 V obniżamy napięcie, obliczamy sobie moc, natężenie oświetlenia mamy, możemy sobie wykreślić zależność. Następnie, jeżeli wykonaliśmy tego typu pomiary dla żarówki klasycznej, zrobimy to samo dla żarówki halogenowej. Przesuwam sobie teraz naszą żaróweczkę halogenową. W pojemniczku tu mam specjalne oznaczenie, gdzie się ta żarówka znajduje. W tym momencie tutaj jestem właśnie w tym miejscu, gdzie ona jest naprzeciwko i ustawiam ponownie 230 V i dla tego początkowego napięcia odczytuję natężenie oświetlenia. Kolejno zmniejszam co 10 V i sprawdzam sobie, jak wygląda natężenie oświetlenia. Po wykonanych pomiarach wyznaczam sobie kolejne skuteczności świetlne funkcji mocy dla żarówki klasycznej, następnie dla żarówki halogenowej. Robię wykres skuteczności świetlnej funkcji mocy dla jednego i dla drugiego źródła i proszę Państwa, porównuję te wyniki, zapisuję odpowiednie wnioski. Mam nadzieję, że sobie Państwo doskonale poradzicie z tym doświadczeniem i życzę w każdym razie sukcesów i
no oczywiście zdrowia. Dziękuję bardzo.